Ako, Taruko. Iso, Maria. Well, you should just... Ayako. Lalapin ka. Kina yan. I know Maria in Taiwan is a killer, yeah? Washi. Because of Maria Filipino. Ayako siya. What? Why, but it's so funny? Dzień dobry, jesteśmy w... Jest godzina 6 rano, gdzieś około spaliśmy jak bezdomni tutaj na ławeczce. O tu tu spaliśmy. Szybki filmik tylko z Staroko. Staroko jest około 16 listopada 2014 i tylko piękne góry chciałam pokazać. Piękne widoczki. Piękne i niesamowita tęcza po prostu zza gór wystaje jak po prostu coś niesamowitego. Nawet deszczu nie ma. W Taroko po prostu jak dojechaliśmy do Taroko, zmieniliśmy plany, że nie chcemy jechać do Hualien, wskoczymy najpierw do Taroko. To co? Spaliśmy się tam na jakiejś ławeczce, przeklinaliśmy się, tak? Już pokazywałam w filmiku. No i co? Budziła się rano, 6 czy któraś, a tam po prostu przepiękna tęcza, góry, lasy i tęcza. Tak chcę pojeździć, kurde, po Azji, po Polsce, po całym świecie. W każdym razie przywitała nas tęcza, tak? No i co? Dla mnie w ogóle tęcza, no to jest tak troszkę po Bożemu. To jest znak przymierza, tak? Żebym to się no wiadomo, historia Noego i tak dalej, nie? Ale o co chodzi? To jest znak przymierza z Bogiem. Na przykład jak leciałam, jak wylatywałam do Azji, no to leciałam z Warszawy do Moskwy do Tokio, do Narity i teraz nie pamiętam, czy na trasie Warszawa-Moskwa, czy Moskwa-Tokio, ale po prostu z samolotu widziałam tęczę, to po prostu niesamowite na horyzoncie, w ogóle, wow, to było naprawdę fajne. Teraz znalazłam pamiętniki, więc w ogóle czytam pamiętniki. Właśnie ta tęcza i sam się tak, ta wycieczka będzie świetna. Dlaczego? Dlaczego, że tęcza? Dlatego, że to jest znak przymierza, czyli coś dobrego się stanie. I tak samo właśnie było w Taroko. Przyjeżdżamy, budzimy się z samego rana, a tam po prostu taka tęcza, ale hello! Naprawdę cudne. O, jak cudnie. Jest przepięknie. Jesteśmy w drodze do Hualien, byliśmy prawie, że już w Hualien, jak zawróciliśmy. Tutaj dziś jedziemy zobaczyć National Park. No, a dla ludzi Taroko uważali, że to jest most między umarłymi a żywymi. To jest most, tęcza jest mostem, tak? Ponieważ nie umiem zrobić żadnego ładnego zdjęcia, to po prostu nakręcę, jak jest całkiem fajnie. Tam idziemy do góry. Misty Mountains.
kocham. No i w ogóle nasze pole namiotowe było z Afryką. Były lampy po prostu, które w nocy świeciły, jak przystało na lampę, ale działały, kurka. Była publiczna toaleta, w której można było się, albo się nie. Było, przy każdym tym były takie miejsca do zrobienia grilla, tudzież ognisko. Ognisko, tak, to nie było grillowe, to było bardziej pod ognisko. Mniejsza z tym, a niedaleko później, nieopodal było już płatne pole namiotowe, bo tam były prysznice, że niby. No ale to nic. No i co? No ja się, po prostu cały czas namiot stał, no a myśmy po prostu spacerowali to na jedną górę, to na drugą, to tam, bo to po prostu jest przeogromny park narodowy. No i tam w efekcie mieszkaliśmy chyba ze 3 tygodnie. Takie po prostu zrobiliśmy, no i naprawdę ja poczułam, w ogóle taka mi się przypomniała, że tam widziałam najpiękniejsze niebo w życiu, jak żyję tych lat. Po prostu tam było najpiękniejsze niebo. Może było dobre, bo są same góry, nie było może jakby miasta, daleko od miasta czy coś, ale bardzo często jestem wśród natury, gdzie jest daleko od miasta, ale takiego nieba jeszcze nie widziałam. Tam po prostu gwiazd było tyle na niebie, widać, że po prostu nie było punkcików, tylko były linie, tak po prostu było gęsto. Robiłam tam zdjęcia, ale chyba nie za bardzo, jakoś tam jest to widoczne na filmikach też nie za bardzo, ale po prostu ja siedziałam całą noc i patrzyłam naprawdę codziennie, bo to było niesamowite. Ale co, no i to cały czas ten namiot był, ja tak chodziłam tu i naprawdę tak się zakochałam, jakby już aż wyobrażałam sobie, jak oni przychodzili przez te góry, boso i tak dalej, po prostu tyle natury tam były. Misty Mountains. Nie wiem, czy widać chmurki mistyczne, bo leje deszcz. Dźwięk rzeki. Legenda głosi, że była skała, była góra, która była tak jasna, że nawet podczas najciemniejszej nocy była jasna jak skała. I ta oto góra, Tusu Bentuch w języku Troko, albo w języku chińskim Baishi Mountain, góra, no, Baishi. Skała ta pękła na pół, około. I co? I jedna część jakoby porosła w lasy ciemne, gęste. Druga natomiast w góry. Z środka tej pękniętej skały wyszedł pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta, którzy zapoczątkowali właśnie plemię, z którego później powstała grupa Turku. Idziemy zobaczyć wodospad, co się rusza. Myślę sobie, jakaś pani, a to nie pani. Przynajmniej pani z panem. Nie wiem, czy widać. Stąd te małpy. Reportaż z krainy Taroko na Taiwanie. Jest 22 chyba listopada 2014 roku albo 103 tego krajowego. Oto właśnie wspinamy się na Wushan. Coś mówię. Widok zapierający w piersiach dech. W sensie mówimy o mnie, nie? A przy okazji piękne góry.
góry piękne, liny piękne, drzewa, małpy, kowronki, motylki, koniki polne, szczypawice ze skrzydłami też widzieliśmy, słoneczko. Góra jakaś. Pozdrawiam wszystkich. Ludzie Truku byli animistami, czyli żyli w zgodzie z przyrodą. Co to znaczy? Znaczy, że istoty żywe, jak i nieżywe, czyli lasy, kamienie, góry, wszystko miało duszę i żyli w zgodzie z tym. Nie jestem pewna, czy na zdjęciach po prostu wychodzi, czy nie wychodzi, także krótki filmik o parku Taroko i trailu Liu Shui. 21 listopada, a tam sobie przyszliśmy nad drogą. Jest pięknie. Wow. Chodząc po całym Parku Narodowym Taroko, tak się zakochałam po prostu w opowieściach o ludziach Taroko, Truku Tribe. Tak mi się podobało po prostu, jak spotkaliśmy pana Greena, zaczął opowiadać, jak już jakby patrzyliśmy i chodziliśmy takimi ścieżkami, jakimi chodzili oni. Muzeum o ludziach Taroko. Można tam wejść, zobaczyć figurki, jak ci ludzie wyglądali. W sensie jak żyli. No i co? No i można było zobaczyć na przykład wielkie takie drewniane misy i pokazywali, jak tam proso na przykład rozrabiały, stały dwie kobiety, jedna z drugą, każda z takim delongiem, po prostu z takim ogromnym po prostu moździerz jakoby, tam było proso, no i jedna tym kijem z jednej strony, druga tym kijem z drugiej strony, no i tak rozdrabniały te proso. A przed domami wisiało proso, a wisiały i schnęły kukurydze na mąkę czy tam na coś, tak? Jak się wchodziło do domów, to w domach nie było jakiejś nadmierności, nie było rzeczy, które są im niepotrzebne. Były drewniane takie ławy, na które się wchodziło, siedziało się, kobiety tkały swoje plemienne jakieś tam ciuchy.
można było zobaczyć, jak w domach, w których miejscach po prostu jak przyjeżdżała jakiś specjalista, czy specjalistka dla kobiet, czy dla mężczyzn, tatuażystka, wytatuować ludzi tylko. Prawdopodobnie, o ile pamiętam, nie chcę mówić nie faktu, ale różne plemienia miały swoje różne i inne tatuaże, to pewnie się dzięki temu rozpoznawali czy coś, ale czemu służy tatuaż? Po pierwsze, tatuaż służył temu, że chłopcy mali, tam chyba i dziewczynki w wieku 7 lat około, tutaj sobie tatuowali, tak? Takie znamie. To chyba świadczyło, że to należą po prostu do truku. Natomiast później, kiedy chłopak zabił swoje pierwsze, upolował pierwsze swoje zwierzę, czyli stał się mężczyzną, już mógł się żenić z kobietą, ponieważ zapewnił jej dobrobyt, no to wtedy mu się jeszcze tutaj tatuowało. Wtedy to było jak CV-ka, tak? Jak dobry CV, Kyrkomville. Widzę, że był do wzięcia, że ten koleś umie polować, potrafi, na męża będzie przydatny. Kochani, dziękuję za oglądanie części pierwszej o Taroko. Zapraszam, jeżeli się podobało, do zostawienia łapki w górę, która to też każda maluje wielki bananowy uśmiech na mojej twarzy. I zapraszam już jutro do części drugiej. Mua!